Cześć! Czy umiesz mówić o wieku po polsku? Czy wiesz, jak powiedzieć in my 20s, elderly, a teenager? Jeśli nie do końca, to ta lekcja jest dla Ciebie. Dzisiaj Cię tego nauczę. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką wielu materiałów, które znajdziesz na stronie www.polskidaily.eu. Nie ma na co czekać? Zaczynamy! Jeśli chcesz powiedzieć I'm years old, musisz użyć czasownika mieć. Po polsku mamy nasz wiek. Na przykład mam 32 lata. Ale kiedy wiesz, czy mówić lata, czy lat? Polski system liczebników jest troszkę skomplikowany. Jeśli ostatnia cyfra Twojego wieku to 2, 3 albo 4, wtedy mówisz lata. Mam 42 lata, mam 53 lata, mam 64 lata. A jeśli ostatnia cyfra to 0, 1, 5, 6, 7, 8, wtedy mówisz lat. Ta reguła niestety nie funkcjonuje z nastolatkami. Jeśli nastolatek ma 12 lat, 13 lat, 14 lat, tutaj cały czas używamy słowa lat. Mówiąc o nastolatkach i dzieciach, kiedy dziecko się dopiero urodziło, mówimy to jest noworodek. Później niemowlę. A później po polsku nie mamy słowa toddler. Mamy małe dziecko. Jeśli dziecko chodzi do przedszkola, to wtedy możemy powiedzieć, że jest przedszkolakiem. A potem znowu jest małym dzieckiem. I na końcu mamy słowo nastolatek. Potem jest młody dorosły i po prostu dorosły. Mówiąc o młodości, młodość, youth. Jeśli chcesz powiedzieć, że ktoś jest młody, ale w znaczeniu niedoświadczony, za młody na coś, możesz użyć idiomu on ma jeszcze mleko pod nosem. Albo on ma jeszcze fiu-bździu w głowie. To znaczy jeszcze myśli o imprezach, o kolegach, nie myśli na serio o życiu. O osobach, które jeszcze nie mają 18 lat, formalnie w administracji albo w sklepie z alkoholem, mówimy, że ta osoba jest niepełnoletnia. A jeśli jesteś zdenerwowany albo zdenerwowana i chcesz kogoś obrazić, to możesz użyć tych nieładnych słów. On jest dzieciakiem. On jest smarkaczem. On jest szczeniakiem, czyli puppy, albo on jest gówniarzem. Gówniarz jest tutaj najbrzydszym słowem. Dzieciak, szczeniak, smarkacz, wszystkie są dość neutralne. A jak powiedzieć po polsku in my 20s, in my 30s, in my 40s? Więc mamy dwa sposoby. Jeśli jesteś blisko 20, to możesz powiedzieć jestem po 20. Na przykład mam 22, 23, 24 lata, jestem po 20. Ale jeżeli już jesteś bliżej 30, masz 27, 28 lat, to wtedy powiesz jestem przed 30. I analogicznie po 20, po 30, po 40, po 50, po 60, po 70, po 80, po 90, przed 20, przed 30, przed 40, przed 50, przed 60, przed 70, przed 80, przed
dziewięćdziesiątką. Na przykład, po 30 zdecydowałam, że to już najwyższa pora znaleźć męża. Albo przed 50 chciałbym nauczyć się pływać. Osoba, która ma 20 lat, to 20-latek. Osoba, która ma 30 lat, to 30-latek. I tak dalej. 40-latek, 50-latek, 60-latek, 70-latek, 80-latek i 90-latek. Liczba mnoga od tych słów kończy się na owie. 20-latkowie, 30-latkowie i tak dalej. W latach 70. był taki bardzo popularny polski serial komediowy, nazywał się 40-latek. Fragmenty tego serialu na pewno znajdziesz na YouTubie. Bardzo polecam Ci go obejrzeć. Jeśli ktoś ma 30-40 lat, to mówimy, że jest w średnim wieku. Później jest w kwiecie wieku. To słowo pochodzi od kwiat. Kwiatek jest w kwiecie wieku. No i później jest w podeszłym wieku. W podeszłym wieku używamy raczej z osobami, które już mają 80-90 lat. To jest taki ładny sposób, żeby powiedzieć, że ktoś jest stary. Zwykle o ludziach nie mówimy, on jest stary, bo brzmi to nieelegancko. Mówimy starszy, ta starsza pani, ten starszy pan. Co ciekawe, po polsku też często o starszych ludziach używamy słów babcia i dziadek, nawet jeżeli nie należą do naszej rodziny. Na przykład na przystanku siedział jakiś bezdomny dziadek. Na słowo stary mamy wiele synonimów. Niektóre są grzeczniejsze, a inne mniej grzeczne. Te grzeczniejsze to staruszek, on jest staruszkiem. Starowinka, ona jest starowinką. Podstarzały, oni są podstarzali. Sędziwi, leciwi. Do tych negatywnych możemy zaliczyć staruch, ramol albo zgret. Mój sąsiad to taki stary zgret. Zawsze ma jakieś problemy. Kiedy ktoś obchodzi 100 urodziny, świętuje 100 lat, to mówimy o nim, że jest stulatkiem, stulatek. Część moich studentów myli słowa nastolatek i stolatek i mówi, kiedy byłem 100-latkiem? No, chyba że jesteście w historii o Benjaminie Batonie. Może tak. I jeszcze na koniec powiem Wam, jak mówić o relacjach między ludźmi. Na przykład, kiedy mówicie o swoim rodzeństwie. Możecie powiedzieć, mój brat jest starszy ode mnie albo młodszy ode mnie, starszy niż ja lub młodszy niż ja. To są kompletnie synonimy, możecie ich używać jak chcecie. Starszy ode mnie to jest dopełniacz, starszy niż ja mianownik. Jak dla mnie wybór jest oczywisty, niż ja jest dużo łatwiejsze. Nie musicie myśleć o gramatyce. Jeśli macie rodzeństwo w tym samym wieku, to prawdopodobnie macie brata bliźniaka albo siostrę bliźniaczkę. Dzieci w tym samym wieku. Jesteśmy w tym samym wieku. Możecie też komuś powiedzieć, mam o 3 lata więcej niż ty. Mam o 5 lat mniej niż ty. Wtedy używamy tego przyimka o. On jest o 15 lat starszy niż ja. On jest o 15 lat starszy ode mnie. I na koniec jeszcze jedna ważna informacja, szczególnie do osób, które mówią po angielsku. Osoby anglojęzyczne mają tendencję, żeby mówić, kiedy byłam małą dziewczynką, kiedy byłem małym chłopcem. I po polsku słowo dziewczynka i chłopiec są niepotrzebne. Raczej mówimy, kiedy byłem mały, kiedy byłam mała. I to kompletnie wystarczy.
Jeśli chcesz potrenować te frazy, napisz mi kilka zdań o sobie w komentarzu. A ja Cię też chcę zaprosić serdecznie na moją stronę internetową www.polskidaily.eu. Jeśli szukasz dodatkowych materiałów interesujących ćwiczeń, krótkich historii i na przykład podcastów. Znajdziesz tam mnóstwo różnych wartościowych rzeczy. I do 20 lipca jest promocja. 20% na wszystkie abonamenty. Wystarczy wpisać kod lipiec. Dzięki wielkie, że oglądałaś. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj i wyślij link do tego nagrania innym uczniom, którym potrzebna jest ta lekcja. Do zobaczenia.